Chcieliśmy Was zabrać w niesamowitą podróż w czasie, jeśli chodzi o branżę maszyn rolniczych, a tak naprawdę o początki w ogóle funkcjonowania ciągników rolniczych, ale już takich nam bardziej znanych. No to powiedz mi, Michał, gdzie my dzisiaj zaczniemy tę naszą podróż? Właśnie, przemieśćmy się tak naprawdę aż do Indii, do odległych krajów dla nas. I będziemy może rozmawiać o kim? O No właśnie, Escort Group. Escort Group, która tak naprawdę powstała w 1944 roku i Tuż po wojnie tutaj w Europie. Tak, i na początku skupiali się tylko na produkcji części do różnego rodzaju pojazdów. Tak. No jak to się stało, że zaczęli się zajmować maszynami rolniczymi? Właśnie, ciągnikami? niewiele lat później, bo w latach 60. grupa Escort Group nawiązała współpracę tak naprawdę z brytyjskim Fordem, co umożliwiło produkcję na tamten czas nowoczesnych ciągników rolniczych. Mamy tutaj Escorta, który tak naprawdę jest następcą Ursusa. Właśnie, takim można powiedzieć bliźniakiem naszej poczciwej 30. A Michał, powiedz mi, gdzie ten Escort był sprzedawany? Bo wiem, że w Polsce to na pewno, ale gdzie jeszcze? Właśnie, tak naprawdę to, co wspominaliśmy na samym początku, jego historia zaczęła się w Indiach. No i jego rodzimy rynek indyjski był tym najszerszym rynkiem, najbardziej pożądanym, tam gdzie tych ciągników sprzedawało się najwięcej. A poza Indiami, Ala? No, wiesz co, najbardziej na mnie działa ten Bliski Wschód. Czyli Iran i Irak. A inne miejsca, w którym szło ujrzeć ciągnik Escort, to kraje Afryki, kraje Azji Południowej, jak Bangladesz, Sri Lanka, Nepal. Także tych miejsc mamy naprawdę dużo, w których ten ciągnik idzie zobaczyć. No to tak naprawdę to taka globalizacja, bo jakby powstał w Indiach, a potem już na cały świat był eksportowany. Ale dlatego też kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, dokładnie. W tych krajach również możemy bardzo często ten ciągnik zobaczyć, kiedy to zdobywał rynki lata temu. Michał, a powiedz mi, co wyróżnia ten ciągnik na tle konkurencji? No, ciągnik był pożądany przez małe i średnie gospodarstwa do prac polowych, tych podstawowych. Takich lekkich bardziej, nie? Tak, tych bardziej lżejszych prac, ale i do prac transportowych na niedalekie odległości. Ale Ciebie jako kobietę pewnie by interesowała tutaj kwestia komfortu, tak jest. Tak. Kabinka, która jest podobno bardzo szczelna i podobno super działa ogrzewanie. A oprócz tego, co mamy luk dachowy, co w ciągnikach z tamtych lat prawie było czymś niespotykanym. Zdecydowanie to poprawia tutaj wentylację, jeśli chodzi o kwestię komfortu wewnątrz kabiny. Ale wiesz, co jeszcze warto dodać? Te wycieraczki z przodu i z tyłu, no to jest komfort. Oczywiście, na to też warto zwrócić uwagę i fajnie, że zwracasz uwagę. Wycieraczka szyby przedniej, szyby tylnej właśnie w trudnych deszczowych warunkach ułatwiała nam komfort pracy. No i te lampy, które tutaj mamy, bo ich jest dosyć sporo jak na tamtym. I w ciągnikach z tamtych lat brakowało tego oświetlenia roboczego. Tutaj mamy na wyposażeniu 2 lampy halogenowe w przedniej części ciągnika i aż 3 lampy halogenowe w tylnej części. A wiesz, co jeszcze warto dodać do tej kabiny? To siedzonko dla pasażera, bo to też jest taka niespotykana rzecz. Mało tego, super, że o tym wspominasz, nawet nie jedno, a 2 siedzonka dla gości, tak się wyrażę. Michał, ale nasi widzowie prosili nas w komentarzach pod filmem, żebyśmy przeprowadzili szereg testów tego ciągnika. Tak, i właśnie będziemy je dla Was wykonywać dokładnie i szczegółowo. Ala, co zatem na pierwszy rzut? No to, co najbardziej lubię, czyli badamy siłę ciągu. To zaczynamy test siłą ciągu. Zobaczymy, Ala, co potrafi tak naprawdę nasz Escort model 335. Badajmy siłę uciągu. I ruszył. Parametr ten sprawdzimy przy pełnych 2 obrotach koła, tak aby nie był nadmierny poślizg. Już się zbliżamy do tego i wskazuje nam właśnie mniej więcej ponad 300 siła uciągu. Oczywiście
wraz z upływem czasu i krotności obrotów koła mamy zanieczyszczone podłoże gumą, no i też ten parametr będzie nam z czasem spadał tak naprawdę, co widzimy. Przed chwilką mieliśmy ponad tonę 300, na ten moment już mamy około 1250-1270 kg. Co Michał, jak możesz skomentować te wyniki, które tutaj uzyskaliśmy? No jak widzieliśmy, pierwsze uderzenie to 1480 kg, ale tak naprawdę realna siła uciągu wahała się między 1250 a 1300 kg. To jak myślisz, to kto teraz wygra przyciąganie liny? No wydaje się, że skazany na sukces jest tylko jeden, ale to zobaczycie za chwilę. A teraz, Ala, przejdźmy do pomiaru siły udźwigu. Koniec paliwa i mówię całkiem poważnie. No i przed nami siła udźwigu. Jest to, Ala, jeden z najważniejszych parametrów interesujących użytkownika, no bo najzwyczajniej wiadomo wtedy, ile i co ten ciągnik może podnieść. I wskazanie 1400 kg. Dość sporo. Jak na ciągnik 20-letni widać, że ten układ hydrauliczny działa całkiem sprawnie. Co Michał, jaki następny test? Myślę, że pojedziemy zważyć do naszej zaprzyjaźnionej firmy, ile nasz eskorcik po prostu waży. Czas na testy. Dawidzie, dawaj tutaj do nas. I zbadamy cię. Ile ty ważysz? Jadę, Michale. A my w międzyczasie będziemy obserwować wskazania. O, eskorcik już prawie wjechał. O, popatrz tam, co wykazało. 2400 kg. Dobrze widzę? Tak. Dobrze widzisz, Dawidzie. Operatorem na pokładzie ciągnik Escort 335. Ma masy 2400 kg. Ala, dzwoń do Dawida i namawiaj go na kolejne testowanie. A co będzie kolejnym testem i gdzie będziemy go wykonywać? Dawid, a co powiesz teraz na test promienia skrętu? Możemy zrobić, jak najbardziej. To co, Ala, tak jak zapowiadaliśmy, czas na sprawdzenie parametru skrętu. No to co, Ala, sprawdzamy. Sprawdzamy. No i mamy ten parametr. Ile tam 7 metrów 70 centymetrów. Tyle wynosi średnica skrętu. No dobra, no to co, będziemy przechodzić do następnego testu. A będzie to? masz? Test hałasu. No to co, Ala, czas na kolejny test, a mianowicie test hałasu. Jaki my tam mamy właśnie komfort. No, a powiedz mi, w jaki sposób to zbadamy? Dobierzemy takie przełożenie, abyśmy mieli maksymalne obroty silnika i uzyskali przy tym prędkość 7,5 km na godzinę. Oczywiście zakładamy, że kabina będzie szczelnie pozamykana. Dawid, czy mnie słychać? Słychać? Bardzo dobrze. No to Zaczynamy. No to lecimy. Dawid, jaki wynik? Około 90 decybeli. Czyli jest ok. Po przeprowadzonym teście hałasu, czyli tak naprawdę komfortu wewnątrz kabiny, czas na kolejny test. Test prędkości. I przyszedł czas na kolejny test, a mianowicie test Test prędkości. piękna okolica Tarnowa Podgórnego. Testy Za będzie nami tak, Tarnowskie termy. termy tarnowskie. Po drugiej stronie nowo wybudowana szkoła, Tak, technikum w Tarnowie. a my będziemy testy przeprowadzać na zachodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego tak naprawdę. W tym samym miejscu, w którym zawsze, żeby było wszystko, no wiesz Michał, tak jak zawsze. Proszę o sygnał, kiedy będę mógł jechać. Odznaczenie.
Ty możesz startować już, Dawidzie, także ruszajmy z tym testem prędkości. Dobra, Michale. To ja startuję. Startuj, Dawidzie, startuj. My czekamy na Ciebie, no i będziemy czekać na wyniki, ale będziemy w międzyczasie cały czas w kontakcie z Tobą, bo będziesz nam mówił i wspominał, przy jakich parametrach tam przemieszczasz się. Testujemy prędkość maksymalną ciągnika Escort 335. Jesteśmy na łączach z Michałem i Alą, więc jedziemy na właściwy odcinek asfaltu i zobaczymy, co ta maszyna potrafi. Michale, ja już mam 2650 obrotów. Prędkość maksymalna to jest około 30 na godzinę. Ile? Blisko 30 na godzinę? Szatan. Na razie mam równe 30, 31. O, już go tam wyprzedzają. No to już, my już Ciebie w oddali widzimy. Prędkość niesamowita, spodziewałem się nie więcej niż 25 km na godzinę. Tutaj jest delikatnie pod górkę. Ale mam 30 km stałe, pracuję minimum 31. A podpowiedz, przypomnij raz jeszcze, jak tam parametr obrotów silnika, ile tam masz na zegarku? 2000. 2650. Słychać, słuchaj, słychać to, słychać, Ala, po słychać. dźwięku, tym charakterystycznym dźwięku tego Ten ciągnika. dźwięk jest super. Z tej strony ciągniczek w nienagannej kondycji. 31 km to jest tak. Więcej ta maszyna nie da rady. 31 to i tak dużo. Pięknie, naprawdę, super wynik wydaje się. Chyba nasza legendarna C330 nie miałaby z Tobą szans w tym momencie. Nie. To co, Michał, jaki teraz test wykonamy? No, myślę, że ten jeden z ważniejszych parametrów użytkowych dla rolnika, czyli sprawdzimy, ile tej mocy jest na wałku obrotów WOM. Przechodzimy do tak zwanego schamowania silnika, czyli faktycznie sprawdzenia jego mocy na wałku przy maksymalnych jego obrotach silnika. Na panelu widzimy maksymalne obroty wałka WOM przy maksymalnych obrotach silnika. Następuje proces hamowywania, czyli poddawania obciążeniu na wałku i też zobaczymy faktycznie, ile nam wskaże koni mechanicznych ten ciągnik posiada. Czy gdzieś na przestrzeni tych 20 lat część tych koni już nam uciekła, czy też tak naprawdę pozostała w tym ciągniku i poprzez wałek ona nam jest emanuowana. Przy hamowaniu silnika do poziomu 540 obrotów na minutę na wałku WOM, jak widać, uzyskujemy moc maksymalną 15 kW, czyli w przeliczeniu daje nam 20-21 koni mechanicznych. No i moment obrotowy na silniku waha się tutaj w granicach 270-280 kilku newtonometrów. I to tak naprawdę są wyniki, które dzisiaj żeśmy otrzymali podczas profesjonalnego badania na dynamometrze podczas hamowania silnika Escort 335. Jak już mamy zbadany tutaj parametr mocy, parametr momentu obrotowego, wiemy, że silnik jest w nienagannym stanie, więc przejdźmy do kolejnego testu. No i to będzie test przeciągania liny. Escort kontra ciapek. Jesteście gotowi? Ja jestem gotów do przeciągania. 3, 2, 1, start!
Jesteśmy po teście przeciągania tak zwanej liny. No i co? No wygrał który ciągnik? No wygrał Ciapek. A zapowiadałoby się inaczej. Parametry takie jak masa własna wskazywałaby, że powinien wygrać Escort, ponieważ był sporo cięższy, bo No to- Escort ważył ile? Około 2,5 tony, prawie 2,400. No to wytłumacz mi, co się stało, że wygrał C340. A właśnie, Ala, to jest dobre pytanie. Chodzi o to, że rozłożenie masy na ciągniku na przednią, a na tylną oś ma zdecydowany tutaj wpływ na tą siłę uciągu. I tak jak widzimy, nasz legendarny C330 ma obciążniki zamontowane i to dość sporo na Na kołach. tylnych kołach, czyli na tylnej osi, a to spowodowało, że ten parametr uciągu wychodzi zdecydowanie lepszy. No i ten pojedynek oczywiście jest wygrany dla naszej legendarnej 30. Tak, to nie mogło być inaczej. Ma tylu wielbicieli, że nie mogło się inaczej skończyć. Dokładnie. Doba dzisiejszych czasów, wszystko robi się coraz bardziej nowoczesne. Ale wiesz co, tak myślę sobie, że czegoś brakuje w obu tych ciągnikach. No właśnie, I to coś jest w innym ciągniku. brakuje przednich napędów, No właśnie. co dzisiaj jest tak naprawdę już nieodzowne. Nawet w ciągnikach o małych mocach, o 20 kilku koni, mamy te napędy 4x4. No i tutaj z pomocą przychodzi nam zdecydowanie nowocześniejszy ciągnik, taki jak Arbos, który posiada nawet Arbos albo Aupax, który ma 7 lat. gwarancji. No właśnie. Wtedy bezawaryjnie możecie sobie pracować takim ciągnikiem, no i oczywiście w komfortowych warunkach. No i co warto dodać, te 7 lat gwarancji to jest bez limitu motogodzin.